Dzień dobry. Cześć. Kiedy myślicie o Malcie, pewnie myślicie o największej wyspie, czyli Malcie, ewentualnie o wyspie Gozo, a wiele osób zapomina, że Malta to tak naprawdę dużo więcej wysp. I my dzisiaj wybieramy się na najmniejszą zamieszkaną wyspę na Malcie, czyli na wyspę Comino. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Pokażemy Wam, gdzie w ogóle kupuje się bilety, bo jest tak, że w sezonie te bilety można zarezerwować online, ale poza sezonem już nie, trzeba je kupić na miejscu. I co ważne, nie można za te bilety zapłacić kartą, trzeba zapłacić gotówką. Bilet dla jednej osoby w dwie strony kosztuje 13 euro. Stamtąd odpływają promy na Gozo, a tutaj dokładnie w tej budce kupuje się bilety na Comino. Podróż trwa około 15 minut i generalnie warto też sprawdzić rozkład tych promów, bo one w sezonie działają zupełnie inaczej niż poza sezonem. Na przykład teraz poza sezonem one z Malty odpływają tylko o 9, 10, 11 i 12, czyli 4 razy w ciągu dnia, a ostatni prom powrotny z Comino na Maltę jest już o 2:30, więc jeżeli ktoś płynie tym ostatnim o 12, no to już jest bardzo mało czasu, żeby sobie zwiedzić tę wyspę. Zobaczcie, jaki to jest kolor wody. Dopłynęliśmy na Błękitną Lagunę, która jest naprawdę przepiękna. Kolor wody tutaj jest tak niesamowity, że absolutnie się nie dziwię, że w sezonie tutaj są takie tłumy ludzi, żeby po prostu pływać. Na Malcie generalnie zamieszkane są 3 wyspy. Malta, Gozo i właśnie Comino. Comino jest najmniejszą z tych zamieszkanych wysp, dlatego że ma tylko 3,5 km² i na stałe mieszkają tu jedynie 2 osoby. My jesteśmy na wyspie Comino, a ta druga wyspa, którą widzicie obok, to jest Cominotto. Jest bardzo mała i to jest właśnie jedna z tych całkowicie niezamieszkanych wysp na Malcie. Tutaj na wyspie jest nawet hotel. Teraz oczywiście nie działa, bo jesteśmy poza sezonem, ale w sezonie normalnie jest otwarty. Można tutaj nocować i codziennie sobie chodzić do Błękitnej Laguny, żeby popływać. Co oczywiście pokazuje, że w sezonie jest tutaj, nawet poza sezonem w sumie, jest tutaj dziennie więcej turystów niż samych stałych mieszkańców na Comino. Wspomniałam Wam, że obecnie na wyspie mieszkają tylko 2 osoby i to jest prawda. Ale jeszcze w 2017 roku mieszkały tutaj 4 osoby, wszystkie z tej samej rodziny. W 2017 roku zmarła jedna pani, w 2020 roku w grudniu zmarł jeden pan i zostały tylko 2 osoby. Nawet są tutaj pozostawione jakieś food trucki i samochody z lodami. Oczywiście działają tylko w sezonie, no bo poza sezonem już nieszczególnie. Przeszliśmy przez całą wyspę, żeby dotrzeć do Zatoki Świętej Marii. bo tutaj znajduje się kaplica, jedyna kaplica na całej wyspie, kaplica powrotu świętej rodziny z Egiptu.
I ciekawostką jest to, że pomimo tego, że tutaj mieszkają aktualnie 2 osoby, to wciąż ksiądz przyjeżdża tutaj co sobotę, żeby odprawić mszę. I to jest ten sam ksiądz, który przyjeżdża tutaj od kilkudziesięciu lat. Kiedy na wyspie mieszkało jeszcze około 100 osób, to ta kaplica była za mała, żeby te wszystkie osoby pomieścić. Teraz okazuje się, że mieszkają tutaj jedynie 2 osoby. Zobaczymy, czy ona jest otwarta w ogóle, czy możemy do niej zajrzeć. Zamknięte. Tego się w sumie spodziewaliśmy, że w taki zwykły dzień w tygodniu ta kaplica będzie zamknięta. A tu mamy dosyć ciekawe informacje na temat tego kościoła. Poza tym, że to jest, tak jak Wam powiedziałam, kościół powrotu świętej rodziny z Egiptu. Nazywany jest też po prostu kościołem Komino. Dlaczego chcieliśmy tam wejść? Dlatego, że z tego co czytałam, ten kościół wygląda bardzo niepozornie z zewnątrz, ale wewnątrz jest bardzo piękny. No ale niestety, żeby go zobaczyć, trzeba chyba przyjechać w sobotę, kiedy jest ta msza. A ona jest zazwyczaj, z tego co pamiętam, dosyć późno, więc no nie ma tutaj już promów o tej godzinie. Tutaj mamy Zatokę Świętej Marii. Tutaj też przyjeżdżają łodzie z turystami i jak widzicie, tam jest kolejny hotel. Tutaj są w sumie 2 hotele, jeden pokazywaliśmy Wam wcześniej, a ten jest drugi. No poza sezonem niespecjalnie działają, chociaż teraz widzimy, że jest tam trochę osób, także być może coś tam jest też otwarte. Okazuje się, że wyspa Komino to jest raj dla osób, które uwielbiają oglądać ptaki. To też informacje o endemicznym gatunku jaszczurki. Jak tylko właściwie wysiadacie tutaj z promu i idziecie ścieżką gdzieś na Komino, to od razu można zauważyć te jaszczurki, bo są ich tutaj dosłownie tysiące i mają różne kolory. Dopiero teraz dowiedzieliśmy się, że to jest tak naprawdę endemiczny gatunek jaszczurek na Malcie. I mogą one osiągać długość do 30 cm. Aż tak długich tutaj nie widzieliśmy jeszcze, zdecydowanie krótsze, ale taka ciekawostka. Idziemy do baterii Świętej Marii, ale zanim tam dojdziemy, po drodze mijamy spore opuszczone budynki. To jest była ferma świń. Co ciekawe, większość tych opuszczonych budynków tutaj jest zamknięta. Akurat ten jest otwarty. Widzę, że brama jest otwarta i wygląda na to, że można tam wejść. Dla fanów urbexu jak najbardziej. My już nie mamy za bardzo czasu, więc idziemy dalej, bo musimy później zdążyć na prom. Okazuje się, że te budynki jeszcze się ciągną w dół i naprawdę to jest ogromna przestrzeń. Tutaj mamy baterię Świętej Marii. To jest bateria z czasów zakonu maltańskiego. Ona była zbudowana na początku XVIII wieku i jest tutaj do tej pory. Nie będziemy schodzić na dół, żeby ją zobaczyć, bo tak czy inaczej ona wygląda na zamkniętą. Chociaż może tam część jest chociaż otwarta. No w każdym razie jest maleńka. Nam zależało na tym widoku tutaj. Tutaj widzimy Maltę, moi drodzy. Po drugiej stronie jest Malta. Tam właśnie idziemy zobaczyć wieżę Świętej Marii. Czyli tutaj właściwie wszystko nazywa się Świętej Marii, bo jest i zatoka, i bateria, i wieża. Gdzie są w ogóle ludzie na Komino i gdzie są ludzie na Malcie? Pod jednym z naszych poprzednich filmów pojawiło się takie pytanie, co robimy z ludźmi na nagraniach, że tych ludzi w ogóle na Malcie nie ma. I generalnie, pomijając oczywiście to, że staramy się nie nagrywać obcych ludzi, no bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdy chce być nagrywany przez obce im osoby, czyli nas. Ale druga sprawa jest taka, że tutaj jest bardzo mało ludzi, dlatego że obecnie jest naprawdę bardzo mało turystów w ogóle na całej Malcie, a tym bardziej w takich miejscach właśnie jak Komino. Dlatego, że tak jak Wam mówiłam, tutaj mieszkają tylko 2 osoby. Tutaj jest 2 stałych rezydentów. W sezonie działają 2 hotele, więc tych turystów jest więcej. Nawet jak sobie spojrzeliśmy na zdjęcia z
Comino, a zwłaszcza z Błękitnej Laguny w sezonie, no to byliśmy przerażeni, bo tam był człowiek na człowieku. A teraz tak nie ma. Teraz jest tak na tyle mało turystów, że my tutaj przyjechaliśmy promem, na którym były jeszcze 3 inne osoby i nie spotkaliśmy ich tutaj przez całą trasę przez Comino. Widzieliśmy może naprawdę kilka osób, które przypłynęły od drugiej strony wyspy i to wszystko. No więc po prostu tutaj nie ma ludzi. Tutaj jest cisza, spokój. Tym bardziej, że jeżeli ludzie tutaj przyjeżdżają, to właśnie zostają zazwyczaj w zatokach, albo w Zatoce Świętej Marii, albo w Błękitnej Lagunie. Po prostu przyjeżdżają, żeby popływać, żeby odpocząć. Natomiast my przyjechaliśmy, żeby pozwiedzać i zobaczyć wszystkie atrakcje, które wyspa Comino oferuje. Więc jeżeli się tak chodzi po wyspie, to faktycznie już w ogóle nie widać ludzi. Z takich praktycznych informacji, jeżeli wybieracie się na Comino i chcecie zwiedzać wyspę, to powinniście sobie przeznaczyć na to przynajmniej 3 godziny. To jest taki optymalny czas, bo wydaje się, że ta wyspa jest mała i ona faktycznie jest mała. 3,5 km² to nie jest duża przestrzeń, ale pamiętajcie, że tutaj nie ma transportu publicznego, bo nie ma dla kogo go tworzyć. Poza tym tutaj nie ma dróg asfaltowych, więc no to jest w ogóle bez sensu. Więc tutaj wszędzie trzeba dojść pieszo, chyba że macie, nie wiem, chyba że macie jakiś własny transport typu rower, który możecie zabrać promem. W każdym razie no, trzeba tutaj po prostu chodzić sobie samemu i wydaje się, że ta wyspa jest mała. Natomiast jak się po niej chodzi, to zajmuje trochę czasu, więc przejście z jednego punktu do drugiego no, zajmie wam trochę, więc myślę, że 3 godziny są takie optymalne, żeby zwiedzić wyspę i zobaczyć naprawdę wszystko. Zobaczcie, to jest kameleon. Największym budynkiem tutaj na Comino, nie licząc oczywiście tych hoteli, jest właśnie ten budynek obok nas, czyli szpital. W ogóle ten budynek powstał jako baraki. Został zbudowany przez Brytyjczyków. Później został zamieniony na szpital izolacyjny. Przez pewien czas właśnie w tym budynku, w jednym z pomieszczeń była też lokalna szkoła dla dzieci, które mieszkały na wyspie Comino i była ona otwarta do lat 60. XX wieku. Później ją zamknięto ze względu na to, że po prostu już nie było wystarczająco dużo dzieci, które by mogły do tej szkoły chodzić. A to, moi drodzy, jest właśnie wieża Świętej Marii. To jest jedna z wież obserwacyjnych, która służyła do komunikacji między Gozo a Maltą. Generalnie można ją zwiedzać, ale dzisiaj jest zamknięta. Podobno otwarta jest tylko w weekendy, w piątki, soboty i niedzielę przez kilka godzin, także dzisiaj nie zobaczymy, bo jesteśmy tutaj w tygodniu. Ale normalnie można nawet wejść na samą górę i sobie podziwiać widoki tutaj dookoła z samego szczytu wieży. Nawet jeżeli wieża jest zamknięta i jej nie możecie zwiedzić, to tak czy inaczej przyjdźcie tutaj, bo obok wieży jest taki piękny widok. I tutaj są jaskinie, my obok nich przepływaliśmy, jak tutaj płynęliśmy promem, a teraz widzimy je z góry. No to jest naprawdę coś niesamowitego. Woda jest tutaj tak przejrzysta i tak czysta. No naprawdę, latem tutaj pływać musi być naprawdę niesamowicie. Na Malcie w ogóle nagrywano bardzo dużo filmów, ale co ciekawe też 2 filmy nagrywano na wyspie Comino i jeden z nich właśnie nagrywano tutaj w tej wieży i to jest film Hrabia Monte Cristo, a drugi film to była Troja. Jeżeli kojarzycie taką scenę na samym początku filmu, kiedy Achilles rozmawia ze swoją matką i mówi jej, że musi zdecydować, czy będzie walczył w Troi, czy nie, to właśnie ta scena tej rozmowy była nagrywana w Błękitnej Lagunie, tutaj na wyspie Comino.
Dobra, trochę strach, bo tutaj naprawdę widać wszystko pod wodą, każdą jedną skałę, każdy jeden kamień. Na tyle ta woda jest przejrzysta, ale słuchajcie, jest po prostu pięknie. Dzień na Comino to jest po prostu cudowny dzień, idealny dzień, zwłaszcza jak nie ma ludzi. Na dodatek, kiedy tutaj płynęliśmy promem, to widzieliśmy delfina. Obok naszego promu płynął delfin, więc nasz prom się zatrzymał, żebyśmy mogli sobie na tego delfina popatrzeć. Naprawdę coś pięknego, coś cudownego. Koniec naszej wycieczki na Comino. Wróciliśmy na Maltę. Comino Wam bardzo mocno polecamy. Póki co uważam, że to jest jedno z piękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy na Malcie. Przepiękna, przejrzysta, błękitna woda. Jeżeli szukacie miejsca, żeby odpocząć i żeby trochę popływać, to na pewno Błękitna Laguna jest świetnym wyborem, ale najlepiej poza sezonem, kiedy nie ma tłumów turystów. Dzięki, że nam towarzyszyliście w tej wycieczce. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Będziemy za to bardzo wdzięczni. I co? Do zobaczenia. Cześć.